Ostatnie słowa, jakie wykrzyczał na parkingu, brzmiały: Otruj mnie! Sprawdź, dlaczego człowiek, który zamienił wodę w paliwo, musiał zginąć. Ohio, lata 80. Kryzys paliwowy wydobywał na światło dzienne zależność kraju od ropy, a w tym cieniu samouk z Midwestu zaczynał notować własne obserwacje. Stanley Meyer nie miał dyplomów. Nie bywał w laboratoriach uniwersyteckich. Ale każda liczba, każdy raport energetyczny zdawały się go napędzać bardziej niż jakikolwiek formalny tytuł. Powstała koncepcja, którą nazwał Water Fuel Cell. Urządzenie, w którym cząsteczki wody miały reagować na impulsy wysokiego napięcia w sposób wykraczający poza klasyczne reguły elektrolizy. Według jego zapewnień ilość zużytej energii miała pozostawać znikoma. Nie był to projekt jawny. Istniał w schematach, notatkach i modułach, które powoli wypełniały jego warsztat. Idea, że woda może stać się paliwem, funkcjonowała w laboratorium Meyera jak cień. Obecna, precyzyjna w teorii, a jednak niedostępna dla innych, nieprzekazywalna. Zamknięta w rytmie impulsów i rezonansów, których nikt poza nim nie mógł zmierzyć. Nawet w tych początkach, zanim pojawili się inwestorzy i wojsko, Meyer balansował na granicy między wizją a telewizją. Technologia była namacalna, ale jej prawdziwa skuteczność pozostawała jego słodką tajemnicą. Czerwona, szkieletowa konstrukcja na bazie Volkswagena, pozbawiona dachu i ścian, jakby Meyer celowo odsłonił trzewia maszyny. W tym pojeździe brakowało miejsca na ukryte zbiorniki czy fałszywe przewody. Wszystko wystawiono na widok, rzucając wyzwanie każdemu, kto szukałby oszustwa. Demonstracja zaczęła się od czynności banalnej, która w tym kontekście nabierała cech bluźnierstwa wobec prawa fizyki. Bo rozpoczęła się od napełnienia baku wodą z ogrodowego węża, gestu, który w świecie silników spalinowych brzmiał jak wyrok na mechanikę. 83 litry cieczy wlanej wprost do zbiornika paliwa miały wystarczyć na podróż przecinającą kontynent, zamieniając zwykłą kranówkę w jedyne źródło napędu. Gdy silnik zaskoczył, dźwięk ten niósł coś więcej niż pracę tłoków. Zgromadzeni inwestorzy słyszeli w nim odgłos pękającego fundamentu, na którym wzniesiono całą gospodarkę. Choć obiektywy rejestrowały ruch kół, oczy świadków błądziły po przewodach, szukając racjonalnego wyjaśnienia pozwalającego wrócić do bezpiecznego świata znanego o poranku. Pojazd parł naprzód, ciągnąc za sobą niewidzialną smugę niepokoju. Każdy przejechany kilometr wymierzał policzek koncernom paliwowym. Woda w baku chlupotała rytmicznie, przypominając, że nasz najpotężniejszy zasób leży w każdej kałuży, darmowy i dostępny. Meyer siedział za kierownicą z pewnością kogoś, kto właśnie unieważnił stacje benzynowe. Jednak w spojrzeniach ludzi mających wyłożyć kapitał, fascynacja mieszała się z chłodną kalkulacją ryzyka. Oglądali cud, ale w ich głowach rodziło się pytanie nie o mechanikę, lecz o konsekwencje wyjścia tej technologii na zewnątrz. Obietnica była zbyt piękna, by świat mógł ją przyjąć bez ofiar. Hałas silnika na drodze przyciągał gapiów, ale dopiero cisza gabinetów patentowych nadała sprawie właściwy ciężar. Meyer rozumiał, że w tym świecie oklaski tłumu znaczą mniej niż urzędowa pieczęć. Rozpoczął budowę fortyfikacji z papieru. Dziesiątki zgłoszeń patentowych miały zamienić garażową legendę w prawny fakt, którego nie można zignorować, ani ukraść. Zainteresowanie wkrótce przekroczyło granice stanu Ohio. W progu warsztatu zaczęli pojawiać się ludzie, których obecność rzadko zwiastuje błahe sprawy. Wysłannicy Pentagonu, oficerowie, przedstawiciele brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Ich wizyty nie były kurtuazyjne. Były sygnałem, że woda w baku przestała być anegdotką, a stała się potencjalnym zasobem strategicznym. Agenci, którzy wizytowali Meyera, nie byli entuzjastami taniego paliwa.
Oni nie traciliby czasu na iluzję, chyba że iluzja obiecywała przewagę na morzach, gdzie paliwo jest jedynym ograniczeniem. Ich zainteresowanie stało się najmocniejszym dowodem w sprawie, ważniejszym niż jakikolwiek certyfikat uniwersytecki. Skoro tajniacy patrzyli z uwagą, to musisz wiedzieć, że było na co patrzeć. W międzyczasie, gdy wielka polityka wciąż przyglądała się patentom, proza życia wystawiła rachunek. Rok 1996 przyniósł nie przełom, lecz brutalne rozliczenie. Sceneria zmieniła się z dusznego warsztatu na chłodną salę sądową w Ohio, gdzie prawa fizyki miały zostać zweryfikowane przez prawników. Cierpliwość inwestorów ma swoje granice, a te zostały właśnie przekroczone. Dwóch fundatorów zmęczonych czekaniem na spełnienie obietnic poszli do sądu o zwrot włożonych środków. Myślę, że mamy mocne argumenty. Oby sędzia też tak uważał. Sąd nie pytał o wizję. Sąd żądał dowodu. Powołano 3 biegłych, inkwizytorów nauki, którzy mieli zajrzeć do wnętrza ogniwa bez emocjonalnego zaangażowania. Ich zadaniem było odarcie maszyny z legendy i sprowadzenie jej na ziemię. Werdykt ekspertów był pozbawiony mistycyzmu. Tam, gdzie Meyer widział rezonans rozbijający cząsteczki, oni dostrzegli w tym zwykłą elektrolizę, ubraną w skomplikowaną elektronikę. Według raportu bilans energetyczny pozostawał nieubłagany, a cud zredukowano do błędu pomiarowego lub celowej manipulacji. Hrabstwo Fayette wydało wyrok, który brzmiał jak epitafium dla innowacji. Rażące i skandaliczne oszustwo. Otruli mnie! A martwi wynalazcy nie składają apelacji. Nakazano zwrot pieniędzy. W świetle prawa Water Fuel Cell stało się rekwizytem, a jego twórca szarlatanem. Jednak wyrok sądowy może odebrać majątek, ale rzadko odbiera obsesję. Meyer opuścił gmach sądu, lżejszy o reputację, lecz cięższy o przekonanie, że system nie lęka się pomyłki, lecz prawdy, która wywraca świat do góry nogami. Meyer czuł się kimś w rodzaju Galileusza, którego sądzi inkwizycja, bo jego prawda zagraża potężnym interesom. Algorytmy nie lubią niewygodnych pytań, dlatego ten kanał może ci zniknąć. Subskrypcja to jedyny sposób, byśmy nie stracili kontaktu. Decyzja należy do ciebie. Mimo wszystko, upokorzenie prawne nie zdołało wyłączyć zasilania w jego głowie. 2 lata po wyroku Meyer wrócił do gry, tym razem z inwestorami z Belgii, gotowymi sfinansować wdrożenie, którego Ameryka się wyrzekła. 20 marca 1998 roku miał być datą nowego otwarcia. Spotkanie w restauracji Cracker Barrel nie miało w sobie nic z triumfu. Przypominało raczej ostatnią wieczerzę przypieczętowaną chłodnym atramentem kontraktów. Zamiast szampana na stole pojawił się sok żurawinowy. What's wrong? Are you okay? Meyer po wzięciu łyka wstał od stołu z gwałtownością, która przerwała rozmowę. Wybiegł na parking, jakby szukał powietrza, którego nagle zabrakło. W tej ostatniej, rozpaczliwej chwili Meyer nie szukał ratunku, lecz sprawiedliwości, której odmówił mu sąd. Ostatkiem sił zamienił swój ostatni oddech w niepodważalne świadectwo prześladowania. Otruli mnie! Słowa te nie były wołaniem o pomoc, lecz ostatnim, krwawym podpisem pod historią. O prawdzie, która była zbyt niebezpieczna. Oficjalna machina ruszyła natychmiast, by nadać temu zdarzeniu ramy racjonalności. Sekcja zwłok zajęła ponad 3 miesiące. Raport koronera wskazał na tętniaka mózgu, wynik wieloletniego nadciśnienia. Wpisał w kartotece śmierć naturalna i zamknął pieczęcią medycyny. Jednak między medycznym werdyktem a ostatnim krzykiem umierającego człowieka pozostała szczelina.
Lekarze widzieli tylko pęknięte naczynko w mózgu zmęczonego człowieka. Ale historia ma swoje podejrzenia. Można uwierzyć w nagłą chorobę, albo w to, że system w końcu znalazł sposób, by uciszyć niewygodnego człowieka. Wybór należy do nas. Sok żurawinowy zniknął ze stołu, ale posmak, jaki zostawił w tej historii, pozostał do dziś. Welcome to my world. Real-time generation is active. Input code to control the world. Po śmierci Meyera jego dorobek nie stał się żadnym muzeum. To, co materialne, zaczęło znikać, jakby świat chciał jak najszybciej wymazać dowody jego istnienia, by w końcu zniknąć w prywatnej kolekcji. Dokumentacja techniczna rozpłynęła się, jakby ktoś starannie wymazał ślady ołówka na papierze. W ciszy, która zapadła po pogrzebie, powróciło echo dawnej propozycji. I kid you not. They offered my $1 billion to buy my invention. Odrzucił tę ofertę. Nie chciał pieniędzy za pogrzebanie technologii w sejfach nafciarzy. Szukał wtedy kapitału na jej życie. Walka o prawdę przeniosła się z laboratorium do sieci. Tysiące domorosłych inżynierów próbowało odtworzyć rezonans w swoich garażach, traktując zamazane skany patentów jak święte pisma. Gdy ochrona prawna wygasła, a wiedza trafiła do domeny publicznej, oczekiwano przełomu. Mimo dostępu do schematów, nikt nie powtórzył wyniku, który Meyer osiągnął tamtego dnia na drodze. Historia rozszczepiła się na dwie niemożliwe do pogodzenia rzeczywistości. W jednej Stanley Meyer pozostaje przestrogą przed ułudą pseudonauki. W drugiej jest męczennikiem technologii. Dowodem na to, że świat jest gotowy na darmową energię, ale ludzie, którzy nim rządzą, jeszcze nie. Woda zmywa ślady, a czas zaciera pamięć. Stanley Meyer popełnił jeden błąd. Myślał, że jeśli da ludziom coś za darmo, świat to przyjmie. Prawda nie zawsze wypływa na wierzch. Czasem idzie na dno razem z autorem. Mechanizm uciszania działa pod każdą szerokością geograficzną. W Polsce mamy własną metodę. Nazywa się ją seryjnym samobójcą. Ludzie powiązani z tragedią w Smoleńsku zaczęli odchodzić w ciszy długo po samej katastrofie. Mówią na to klątwa smoleńska. Ale klątwy rzadko wieszają ludzi w ich własnych domach. Sprawdźcie to w dokumentum.